Star Trek 5 Ostateczna Granica to jeden z tych filmów, które trzeba obejrzeć, trzeba znać, niekoniecznie trzeba kochać, bo ja rozumiem, że gro osób jest wychowanych na tych nowych Star Trekach, tak, J.J. Abrams, czy tam powiedzmy Star Trek Picard z Jean-Luciem Picardem, ale okej, w porządku, to jest rzeczywiście film sprzed wielu lat, no i stwierdziłem, obejrzę, zobaczymy jak to będzie i tak do tego filmu podszedłem. Nie będę zdradzał fabuły, w wielkim skrócie tylko powiem, że to jest jeszcze ten film, ta część, gdzie pojawia się kapitan Kirk, jest jeszcze Spock, no to było jeszcze przed Jean-Luciem Picardem i tak dalej, no i okazuje się jak najbardziej, że trzeba pewne rzeczy zdobyć, trzeba pewne rzeczy przekroczyć, stąd właśnie ta ostateczna granica, The Final Frontier. No i oczywiście no, pojawiają się kłopoty i tak dalej. Nie będę zdradzał, bo można obejrzeć ten film. Ja akurat go jakiś czas temu sobie obejrzałem. Stwierdziłem, dobrze, w porządku, lecimy. I zacznę może od fabuły, która dłuży się niemiłosiernie. Zastanawiałem się czemu, po co, co tutaj się w ogóle dzieje. Bo za reżyserię odpowiedzialny był William Shatner, tak, no ten, który wcielił się oczywiście w rolę kapitana Kirka wiele razy oczywiście w filmach, no 4 razy wcześniej w filmach, bo to jest 5. część w serialu, no i miało być rzeczywiście dobrze, miało być fajnie, bo kto jak nie on, przecież on to zna bardzo dobrze, on zna tę postać, tę serię od podszewki, no ale tutaj się już bardzo dużo rzeczy nie zgadzało, bo oglądam ten film i nie wiem, czy to był taki pomysł, taki był koncept rzeczywiście, żeby te ujęcia były tak bardzo długie i nużące i niepotrzebne. Na potrzebę tej recenzji nawet nie użyłem oryginalnego zwiastunu, tylko akurat znalazłem taki uwspółcześniony z 2018, akurat ktoś wtedy zrobił, więc stwierdziłem, może będzie wyglądało lepiej. Daj mi znać, napisz w komentarzu, czy wolisz ten nowoczesny zwiastun, czy raczej wolisz jak to wygląda w oryginale. Bo rzeczywiście film jest rozwleczony niemiłosiernie, godzina 45 bodajże trwa. I to nie jest najgorsze, bo oryginalna wersja reżyserska, czyli Williama Shatnera, trwała ponad 2 godziny, ale wytwórnia stwierdziła, nie, musimy obciąć ponad 2 godziny, oczywiście nie licząc czołówki i tyłówki, wiesz, napisy i w ogóle, więc pewnie byłoby dodatkowe 10-15, jak nie więcej minut. Ale wytwórnia stwierdziła nie, bo chodzi o to, że my chcemy, aby w kinach ten film był wyświetlany 2 razy co wieczór, czyli o 8 i o 10, a jeżeli ten film będzie miał z 2:20, 2:30, nie ma takiej możliwości. Więc zatrudnili faceta, który miał za zadanie po prostu wziąć ten film i pociąć. No i skoro on pociął ten film i on jest skrócony i ja go oglądam i on się dłuży i tutaj rzeczywiście nic się nie zgadza, no bo teoretycznie mamy wierną bazę fanów, tak, no bo mamy wcześniejsze 4 filmy, mamy oczywiście już wtedy mnóstwo seriali, bo rzeczywiście Star Trek był bardzo dobrze znany, no ale jakoś to nie udało się, nie zagrało, nie zadziałało, no i ta fabuła w ogóle na końcu, jak oni spotykają Najwyższego, to ja już stwierdziłem, że nie, to ja dziękuję bardzo, to już w tym momencie jest odpał taki, że po prostu masakra. Pomysł Gene Roddenberry, który w ogóle jest twórcą Star Treka, był bardzo zdenerwowany, bo on miał właśnie pomysł na to, żeby rewitalizować, jeżeli mogę tak powiedzieć, tę serię. No i stwierdził, ja to przedstawię studiu, ale studio powiedziało nie, bo on chciał niemalże dokładnie to samo. Nie, to zbyt kontrowersyjne w ogóle, jak oni mogą się spotykać z Najwyższym, to nie przejdzie. No, powiedzmy, że nie przejdzie, ale tutaj im się udało i przeszło. Ale film jest nudny, krótko mówiąc. Jest rozwleczony i rzeczywiście, nawet już jak zaczynam od tej sceny, gdzie tam kapitan Kirk sobie wspina się, powiedzmy, po tych górach i pojawia się Spock w tych swoich cudownych latających butach, no to rzeczywiście nie jest dobrze, nie wygląda fajnie. Więc fabularnie tutaj nie powalałem. Mimo że pojawiają się oczywiście i Klingonowie. Wiesz o co chodzi. Jeżeli napisz mi, która jest poprawna wymowa, chyba Klingoni się pojawiają. Więc pojawiają się Klingoni, niby jest wszystko w porządku, no ale się oczywiście nie udało. Nie udało się, no i nie wyszło dobrze. A czemu nie wyszło dobrze? Wiele rzeczy się zadziałały. W rolę Cyborga miał wcielić się pierwotnie Sean Connery. Taki był pomysł, ażeby Sean Connery właśnie się pojawił. Okazało się, że bardzo chętnie, on był bardzo zainteresowany, no ale niestety terminy się nie zgrały, bo wtedy kręcił Indiana Jonesa, już ci powiem którego, ostatniego, Indiana Jones i ostatnia Krucjata. Właśnie wtedy okazało się, że kręci i nie da rady. No ale stwierdzono, ale w porządku, chciałeś, więc jest dobrze. Więc obsada się zmieniała i to bardzo często. Tutaj mam ściągawkę, sobie właśnie patrzę. Dodatkowo
do tej pory efekty specjalne właśnie do filmów robiła ILM, czyli Industrial Light and Magic. Firma, która no, pewnie kojarzy rzeczywiście wszelkiego rodzaju Gwiezdne Wojny. No, jeżeli jakiś film w latach 80. i 90. miał mieć dobre efekty wizualne, efekty specjalne, no to ILM to musiało robić. No i efekty specjalne w tym filmie nie są dobre. A czemu? Bo się okazało, że ILM nie mogła. Okazało się, że wtedy tworzyli efekty specjalne do filmów Pogromcy Duchów 2 i Rzeczony Indiana Jones i Ostatnia Krucjata. No i nie mieli więcej osób, nie mieli więcej komputerów, sprzętów i tak dalej. Więc efekty specjalne to jest naprawdę pomyłka. To wiem, że Siara mówi, że moja żona miała na imię pomyłka, ale tutaj to jest po prostu błąd w druku totalnie. Ja wiem, że jest przynajmniej według twórców od zawsze konkurencja. Gwiezdne Wojny tutaj jest Star Trek, które lepsze, które ciekawsze, mamy lepsze seriale, oni film i tak dalej. Ale po prostu nie, naprawdę to nie wygląda dobrze, to nie wygląda ciekawie. Pod względem technicznym tutaj też się nic specjalnie nie zgadza. No okej, pod względem technicznym scenografia się zgadza. Tylko i wyłącznie. A czemu? Ponieważ wtedy już rozpoczęły się zdjęcia do Star Trek nowe pokolenie, czy tam następne pokolenie, czyli kapitan Jean-Luc Picard i tak dalej. Więc stwierdzono, ok, oni w tym momencie mają przerwę, no to weźmiemy kilka pokładów, kilka rzeczywiście laboratoriów i użyjemy ich w tym filmie, będzie rzeczywiście super fajnie. Więc jest w jakimś aspekcie dobrze, ciekawie. Ale czy to sprawi rzeczywiście, że ten film jest dobry? Czy ten film chcemy obejrzeć, bo to jest po prostu Star Trek? No nie specjalnie i nie jestem jedyny, bo ten Star Trek, czyli Star Trek 5, Ostateczna Granica, jest to jedyny, a do tej pory było ich już kilkanaście, film, który był nominowany albo otrzymał Złotą Malinę. To ci chyba powinno wszystko powiedzieć. Naprawdę, rzeczywiście tutaj się naprawdę nic nie zgadza. Teoretycznie William Shatner miał być w porządku, tutaj patrzę jeszcze na ściągawkę, więc teoretycznie miało być w porządku, nie udało się. Wytwórnia bardzo nalegała, bardzo wmieszała się w całą produkcję filmu i może dlatego akurat to się nie udało. W ogóle jak chcesz sprawdzić, jak ten Star Trek 5 wygląda, w opisie, a także w przypiętym komentarzu wrzucę link do Amazona, możesz sobie kupić ten film na Blu-rayasie. No w tym momencie już jest zrobiona aktualizacja do 4K, więc może poprawili przynajmniej efekty wizualne. Mam nadzieję rzeczywiście, że to wygląda dużo lepiej, bo Star Trek 5, no to niestety nie jest dobre kino. Efekty specjalne nie powala. Technicznie ten film jest kiepski. Jest bardzo dłużącym się, a na koniec, tak jak mówiłem, jeszcze spotykają najwyższego, to tak się czasami zastanawiam, oglądając między innymi takie filmy, które po latach, powiedzmy, mogę sobie odświeżyć, mogę sobie sprawdzić, jak to jest, kto w ogóle w wytwórni, bo to akurat za to jest odpowiedzialny Paramount? Tak, Paramount Pictures. Kto w Paramouncie zgadza się na to, żeby takie scenariusze tworzyć? Jak to jest? Jak to wygląda? Tak się zastanawiam, skąd oni w ogóle mają ludzi i kto im na to daje pieniądzury? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak się zastanawiałem nieraz, oglądając 1, 2, 3 filmy, które są, powiedzmy, no różne i bardzo naprawdę jestem zniesmaczony. No tylko i wyłącznie ta produkcja jest tylko i wyłącznie dla wielkich fanów Star Treka, bo ja tego filmu tobie nie mogę polecić. Jeżeli chcesz sprawdzić, jaka jest ocena, to zobacz na filmie, tam jest podana, bo ja się zakochałem w Star Treku od serialu, oczywiście Star Trek Następne Pokolenie, gdzie pojawił się Jean-Luc Picard, w tej roli oczywiście Sir Patrick Stewart i tak dalej, LeVar Burton, Whoopi Goldberg, no wiadomo, to wszystkie sobie Jonathan Frakes. I to było rzeczywiście coś pięknego, więc stwierdziłem po latach, no może będzie rzeczywiście fajnie, dobrze odświeżyć sobie, poznać postawy. No i po tym jak to obejrzałem, gdybym od tego zaczął moją przygodę ze Star Trekiem, to na tym filmie, na Star Treku 5, moja przygoda ze Star Trekiem by się zakończyła, bo no niestety to nie jest dobra część. Tutaj się zbyt wiele rzeczy nie zgadza, ażeby można powiedzieć, a dobra, obejrzę. Nie, słuchaj, 2 godziny to lepiej idź spokojnie, idź pomaluj sobie sufit. Pewnie, że tak. Idź odkurz sobie chodnik, to będą lepiej spędzone 2 godziny niż rzeczywiście oglądanie tego filmu, bo nie, no po prostu, krótko mówiąc, strata czasu. A jeżeli chcesz więcej recenzji obejrzeć, mimo że akurat ta jest nie najlepsza, film jest nie najlepszy, no to jak najbardziej obejrzyj sobie tak, tutaj, albo gdzieś tutaj. Tutaj jest ich całe mnóstwo.